Cześć i witam Cię w drugim wideo treningowym dotyczącym pisania instrukcji do setora. Na tym etapie powinieneś lub powinnaś już przejść przez przynajmniej 10 rozmów z setorem. Niekoniecznie pełnych, ale powinieneś mieć lub powinnaś mieć przynajmniej jedną pełną rozmowę testową, a następnie nanieść 2 lub 3 instrukcje, a następnie przetestować te instrukcje 3-krotnie. Więc każdą z instrukcji 3-krotnie, jeżeli masz 3 instrukcje, w sumie 9 różnych oddzielnych rozmów oraz jedna pełna rozmowa testowa. Jeżeli tego nie masz, wróć się do poprzedniego wideo, ponieważ jeżeli pominiesz nawet jedno z zadań w tym poradniku, Twój setor nie będzie dostrojony tak dobrze, jak powinien być dostrojony, co niestety przełoży się na gorsze wyniki w sprzedaży. A tego nie chcemy, więc jeżeli nie masz jeszcze 10 rozmów na swoim koncie, wróć do poprzedniego wideo i dopiero wtedy zacznij to. W tym momencie, jeżeli robisz wszystko prawidłowo, w Twoich instrukcjach w oknie po lewej stronie powinny być 2 lub 3 konkretne wpisy dotyczące zachowania setora. I bardzo ważną rzeczą, o której musisz pamiętać, jest to, aby nie wrzucać nadmiernej ilości niepotrzebnego kontekstu. Więc jeżeli teraz wrzuciłeś w setora na przykład cały zestaw informacji na temat swojej oferty, na temat programu, który sprzedajesz, na temat swojego biznesu, polecam Ci to wyciągnąć z instrukcji, przełożyć do dokumentu Google, stworzyć sobie taki roboczy dokument Google lub otworzyć sobie informacje na temat swojej oferty. Być może masz na przykład jakieś wcześniejsze skrypty settingowe lub masz już swój proces domykania w DM-ach, tak żeby mieć to pod ręką. To, co będziemy robić, to dokładać do Twoich instrukcji jedynie elementy, które są potrzebne. I w jaki sposób ocenić, co jest potrzebne, a co nie jest potrzebne. Cały czas chcesz trzymać się zasady pierwszej z samouczka, czyli najpierw zobacz, później oceń i dopiero później dostrajaj. Więc dopiero gdy zauważysz realną potrzebę tego, żeby na przykład dodać informacje na temat Twojej oferty, albo dodać swój proces sprzedażowy, swój wcześniejszy skrypt sprzedażowy, dopiero wtedy jedna po drugiej instrukcji nanoś je na pole tekstowe po lewej stronie. Więc na przykład jeżeli masz już swój wcześniejszy proces settingowy i masz rozpisany skrypt w dokumencie Google, nie wrzucasz całego skryptu od razu, ale testujesz, dodajesz jedną rzecz na raz, robisz 3 scenariusze. Jeżeli widzisz, że ta rzecz działa, dopiero wtedy posuwasz się w dół ze swoim procesem. I właśnie tak polecam pracować nad swoim procesem, od góry do dołu, ponieważ to, co jest na górze, jest najważniejsze. Więc jeżeli mamy niedopracowany początek skryptu, nie ma znaczenia, jak dobrą mamy końcówkę naszego skryptu, końcówkę naszych instrukcji, bo wiele z osób, które doszłyby do tego etapu, nie dojdzie tam, bo coś wyżej w procesie nie jest jeszcze dopracowane. Także na początku skupiaj się na początkowych etapach rozmowy, a później schodź w dół. Teraz porozmawiamy o częstych błędach i najlepszych praktykach, jeżeli chodzi o tworzenie instrukcji do AI. Przykładowo, jeżeli widzisz, że setor pisze trochę za długie wiadomości i chcesz to zmienić, błędną instrukcją będzie pisanie pisz krótko. Dlaczego? Ponieważ jest to niedostatecznie precyzyjne. Zamiast tego chcemy sprecyzować tą instrukcję. A więc powinno wyglądać to w ten sposób. Jeżeli Twój rozmówca pisze 10 słów w swojej odpowiedzi, Ty możesz w swojej odpowiedzi napisać maksymalnie 1,5 raza tyle, co Twój rozmówca, czyli 15 słów. Co więcej, to co polecam Ci robić, to od samego początku utrzymywać porządek w swoich instrukcjach. I tutaj możemy użyć hashtagów. Stawiamy hashtag i w ten sposób po prostu robimy sobie nagłówek do sekcji styl, gdzie będziemy opisywać styl pisania setora. Jest to bardzo dobry nawyk, generalnie nie ma znaczenia to, czy będziesz używać tych hashtagów, czy nie, ale to pozwala Ci utrzymać porządek i później, gdy tych instrukcji zacznie robić się naprawdę sporo, łatwiej nawigować w swojej złożonej strukturze instrukcji. Więc dajmy sobie tutaj na przykład początek rozmowy, a następnie etap badania problemów, a następnie etap kwalifikacji do konsultacji, a następnie etap umawiania konsultacji, następnie etap po umówionej konsultacji i możemy zrobić na przykład sekcję follow-upy, bo również follow-upy możesz konfigurować w tym oknie instrukcji. Ok, mamy naszą instrukcję, jeżeli Twój rozmówca pisze 10 słów w swojej odpowiedzi, Ty możesz w swojej odpowiedzi napisać maksymalnie 1,5 raza tyle, czyli 15 słów. Sprawdźmy, czy działa. Siema. Jesteś? Specjalnie piszę 2 słowa, żeby zobaczyć, jak setor zareaguje. I chcę tutaj zobrazować pewien przykład. Jestem, co u Ciebie? Setor miał limit napisania maksymalnie 3 słów. I tutaj delikatnie naruszył ten limit, pisząc jestem, co u Ciebie. Więc niektóre zasady, które nie są bardzo sztywne, bardzo wzmocnione, będzie traktował jako sugestie.
Ok, dodajmy sobie kolejną zasadę. Możesz używać tylko i wyłącznie tych emotek i zawsze musisz używać ich w pierwszych 3 odpowiedziach. Siema, pomożesz? Siema, jasne. Z czym dokładnie? Zobaczmy, czy gdy usuniemy tę zasadę, siema, pomożesz, nadal będzie ich używał. Teraz widzimy, że już nie używa emot ikon. Więc to jest bardzo fajna rzecz, którą powinieneś czy powinnaś robić. Testuj, jak Twoje instrukcje wpływają na zachowanie. Dodaj, zobacz, czy działa. Jeżeli działa, usuń, zobacz, czy przestanie to zachowanie być widoczne w konwersacjach i wtedy widzisz, że Twoje instrukcje działają. Follow-upy. Powiedzmy, że chcesz, żeby zawsze ustawiał 6 follow-upów. Zawsze ustawiaj 6 follow-upów i każdy z nich może mieć maksymalnie 6 słów. Zasada krytyczna. Używając takich określeń jak zasada krytyczna, zawsze musisz, nigdy nie zapominaj, nigdy nie pomijaj, wzmacniasz tę zasadę. Więc jeżeli powiesz, staraj się pisać mniej więcej 6 słów, będzie to raczej traktowane jako luźna sugestia. Siema, z czym dokładnie? I jak widzimy tutaj, jest ustawione 6 follow-upów, więc tutaj możesz sprawdzać, czy follow-upy są planowane i czy słucha się Twoich instrukcji dotyczących follow-upów. Posłuchał się i również żaden z nich nie ma więcej niż 6 słów. Wszystko się zgadza. Resetujemy i przechodzimy zgodnie z najlepszymi praktykami najpierw do początku rozmowy. Zacznijmy od przykładu złej instrukcji. Na początku zadaj pytanie o cele. Siemka. Siema, jaki masz cel sylwetkowy? Jak widzimy, rezultat jest dokładnie taki jak nasza instrukcja, czyli będzie pytał bardzo ogólnie. Więc chcemy sprecyzować te instrukcje, odpowiadając sobie na pytanie, co to dokładnie znaczy. I bardzo dobrą praktyką jest dawanie przykładów. I od razu bardzo Cię proszę, żebyś zapamiętał lub zapamiętała to, aby w swoich instrukcjach mieć minimum 12 konkretnych przykładów wiadomości. Wtedy są bardzo duże szanse na to, że setor będzie pisał tak, jak chcesz. Więc przykłady w instrukcjach dla AI są złotem. Na początku zadaj pytanie o cele. Przykład. Zależy Ci bardziej na redukcji, czy może chcesz skupić się na jak najszybszym budowaniu mięśni? Cześć. Pomożesz? Cześć, jasne. Bardziej zależy Ci na redukcji czy na budowaniu mięśni? Dobrze jest również dać kilka przykładów, tak aby mógł dobierać ten, który będzie najbardziej optymalny do danej rozmowy. Masa czy rzeźba? Siema. Masa czy redukcja? Więc widzimy, że tutaj setor luźno dopasowuje sobie różne przykłady i z nich składa swoją własną odpowiedź. Siema, masa czy redukcja? Ale gdy napiszemy mu, na początku zadaj pytanie o cele, wysyłając dosłownie 1 do 1 któryś z tych przykładów i absolutnie nie zmieniaj nic w żadnym z nich. Siemka. Jak widzimy, setor dosłownie użył przykładu masa czy rzeźba, więc w ten sposób możesz wymuszać pewne zachowania, pewne pytania. A więc tutaj chcę zaznaczyć różnicę pomiędzy ogólną, normalną instrukcją, którą setor będzie traktował jako sugestię, taki ogólny wzorzec tego, jak ma postępować, a tym, że mówimy mu dosłownie zrób to i zawsze rób dokładnie to w ten sposób. A więc tutaj masz pełną kontrolę nad tym, czy setor będzie sztywno trzymał się pewnych pytań, pewnych reguł, czy też będzie traktował je jako ogólne wskazówki. Bardzo ważne rozróżnienie. Idziemy dalej. Następnie, gdy dowiesz się już, czy osoba chce redukować, czy masować, zadajesz pytania. Dla redukcji, ile kilogramów chcesz zrzucić? Dla masy, ile kilogramów chcesz zyskać? Warto zaznaczyć, że tutaj stworzyliśmy pewną bramkę logiczną. I w tej wersji setor będzie starał się przestrzegać tej bramki logicznej. Siemka, masa czy rzeźba? Masa. Ile kilogramów chcesz zyskać? 15 kilogramów. Ok, co Cię teraz stopuje? Wróćmy na chwilę, bo chcę Ci coś zobrazować. Siemka, spróbujemy ominąć tę bramkę logiczną i zobaczymy, jak setor zachowa się w sytuacji, w której nie będziemy podążać za skryptem. Jest to ogólnie bardzo dobra praktyka, więc jak tworzysz swoje zasady, swoje instrukcje, chcesz testować je przynajmniej 3 razy i testować je w różnych scenariuszach. Kogoś, kto podąża za procesem, jest bardzo zaangażowany i idzie tak, jak chcielibyśmy, żeby szedł. Możesz przetestować kogoś, kto jest bardziej sceptyczny, kto na przykład zupełnie rozmawia na inny temat i wchodzić w rolę różnych potencjalnych klientów, aby pisać instrukcje, które są bardziej kuloodporne, które będą po prostu działały w większej ilości sytuacji. Masa czy rzeźba? Ja w ogóle o coś innego chcę zapytać. Jasne, o co dokładnie? Co polecasz jeść po treningu? Więc jak widzimy, ja tutaj zupełnie zbaczam z tematu, zbaczam z tego procesu i tutaj setor się adaptuje. To zależy od celu i sytuacji, bardziej redukcja czy masa. Więc wraca do tego, a wiesz co,
ja ogólnie trenuję 12 lat już i chciałem Cię tylko zapytać o to, nic więcej. Jasne, przy 12 latach stażu wiesz, że to zależy od celu i całego planu. My patrzymy bardziej całościowo niż pod jeden posiłek. Jak kiedyś będziesz chciał, to rozkminić szerzej, pisz. Tutaj setter ustawił etap semi DQ, czyli nie dał twardej, definitywnej dyskwalifikacji, ale uznaje leada za prawdopodobnie niekwalifikowanego, przynajmniej na teraz, ale jednocześnie ustawił też follow-upy. Więc to, czym różni się semi DQ od twardego DQ, to to, że nie spisujemy tej osoby, tego leada jeszcze na straty i będziemy follow-upować, bo zakładamy, że w przyszłości może zostać potencjalnym klientem. Zróbmy jednak pewien eksperyment. Na początku rozmowy nigdy nie możesz pisać nic innego, co nie jest tymi pytaniami. I jeżeli ktoś chce zbaczać z tematu, coraz konkretniej pisz, czy chce redukować, czy masować i nie możesz pisać nic innego niż to pytanie. Krytycznie ważna zasada. I tutaj ja ten przykład piszę tylko po to, żeby sprawdzić, czy będzie się tego słuchał. To, co możesz zrobić, to kliknąć tutaj w ikonę ołówka i żeby nie robić całego scenariusza od nowa, możesz po prostu wygenerować ponownie już z nowymi instrukcjami. Ok, tutaj setor w sumie słusznie nadał mu semi-DQ, ale dodajmy jeszcze jedną zasadę. Nigdy nie dawaj semi-DQ ani DQ, dopóki nie dowiesz się, czy masa, czy redukcja. Nie możesz absolutnie dyskwalifikować nikogo, kto Ci nie udzieli tej informacji. Generujemy ponownie. Jasne, pod redukcję czy masę. Ani to, ja ogólnie. Jak widzimy, jest bardzo, bardzo ważny przykład. W tym momencie ta osoba nie dostała statusu semi-DQ, więc ja tutaj wpisując, może trochę absurdalny przykład, bo raczej nie jest to coś, co chcemy robić w praktyce, ponieważ mogłoby spowodować pewne problemy. Pokazałem Ci, w jaki sposób możesz sterować nie tylko tym, jak setter odpisuje, jakie robi follow-upy, ale też tym, kogo kwalifikuje do jakiego etapu i tym, kiedy nadaje etap semi-DQ, kiedy nadaje etap DQ, tak żeby pokazać Ci, jak dużo możesz robić za pomocą tych instrukcji. I polecam trochę się tym pobawić, specjalnie nawet starać się testować granice systemu, tak żeby zbudować sobie po prostu taką intuicję, na co możesz mieć wpływ, co możesz zmieniać, jak wymuszać pewne rzeczy i jak sprawiać, żeby setter robił dokładnie to, co chcesz. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo bardzo często, jeżeli setter nie robi tego, co chcesz, jest to spowodowane po prostu tym, że instrukcje nie wymuszają na nim w dostatecznym stopniu tego, co chcesz osiągnąć, lub też nie są wystarczająco precyzyjne. Więc to, co widzimy tutaj, to bardzo ważna lekcja. Ja sobie usunę te instrukcje, tak żeby setter jednak zachowywał pewną naturalność i nie dopytywał do skutku masa czy rzeźba. I teraz Twoim zadaniem jest to, aby uporządkować swoje instrukcje właśnie w takie sekcje i stworzyć swój własny zestaw instrukcji, który będzie opisywał najważniejszą część Twojego procesu, czyli początek rozmowy. I jeżeli coś nie działa, spójrz na swoje instrukcje, zobacz, gdzie mogą być niewystarczająco precyzyjne, gdzie na przykład możesz dodać konkretne przykłady lub gdzie możesz wzmocnić te instrukcje, wymuszając pewne zachowania słowami takimi jak zawsze, musisz, krytyczna zasada, nigdy nie przechodź dalej, dopóki i tak dalej. Jednocześnie chciałbym dać Ci ostrzeżenie, aby te wzmocnienia stosować tylko tam, gdzie są absolutnie konieczne. Więc nie jest dobrym nawykiem to, aby każdą pojedynczą instrukcję, każdą sekcję Twojego procesu rozpisywać na zasadzie krytycznych zasad w stylu zawsze musisz i tak dalej. Ponieważ gdy mamy naprawdę dużo tych zawsze, naprawdę dużo tych musisz, bardzo łatwo jest doprowadzić do sytuacji, w której setter zawsze musi robić kilka rzeczy na raz i w rezultacie zacznie zachowywać się dziwnie. Jednocześnie, jeżeli rozpiszesz swój proces wystarczająco precyzyjnie, dając konkretne przykłady i najlepiej jest do każdego etapu rozmowy dać po kilka takich przykładów, setter będzie się Ciebie słuchał, przy czym będzie zachowywać tą naturalność. Więc tutaj samodzielnie oceniaj, co jest zasadą krytyczną, która zasada zawsze musi być spełniona, a która jest generalną wskazówką, która naprowadza settera na zachowania, których ogólnie oczekujesz. Więc teraz przejdź do swoich instrukcji i nanieś 5 konkretnych, precyzyjnych zasad dotyczących etapu początkowej rozmowy oraz ustrukturyzuj swoje instrukcje właśnie w taki sposób, używając hashtagów, tak żeby później, gdy będziemy dodawać coraz więcej tych zasad i coraz więcej tych instrukcji, nie pogubić się w tych instrukcjach i gdy na przykład zauważysz za tydzień, 2 tygodnie rzeczy, które chcesz poprawić na przykład na etapie badania problemów, tutaj będziesz w stanie szybko zlokalizować ten etap w swoich instrukcjach i nanieść zmiany tam, gdzie są
potrzebne. Bo bardzo złym nawykiem, który niestety widzę u niektórych osób, jest to, że po prostu dodają kolejne instrukcje na samym dole i w końcu robi się z tego Frankenstein, w którym trudno jest się połapać i bardzo często jest tak, że jedna instrukcja na górze zaprzecza drugiej, która jest niżej, bo twórca tych instrukcji po prostu zapomniał już o tych instrukcjach, które były wyżej i dodawał kolejne, aż w końcu Setor przestał działać tak, jak chce. I pamiętaj o tym, aby testować różnych klientów, różne podejścia. Sceptycznych, agresywnych, pozytywnie nastawionych, neutralnie nastawionych, zaangażowanych, niezaangażowanych i tak dalej. Im bardziej zróżnicowane będą Twoje testy, tym lepiej Setor będzie zachowywał się już w prawdziwych rozmowach.